Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiem Wam o mojej nowej fabule, a właściwie próbie narysowania nowej animacji, na razie na papierze. W poprzednim odcinku o całkiem nowej baśni, na początku filmiku również mogliście zobaczyć coś takiego, czyli scenariusz rysunkowy. Jest to oczywiście zapis poszczególnych scen w animacji, która potem stopniowo będzie realizowana. Scenariusz rysunkowy w przeciwieństwie do komiksu różni się tym, że sekwencje, mam tu na myśli dymki, czyli dialogi bohaterów nie znajdują się w tle rysunku, czy w dymkach, ale pod i informują generalnie, o co będzie chodziło. Jest to dość wygodna forma, ponieważ mając taką rozrysowaną wersję filmu na papierze, łatwiej jest potem nie pogubić się w trakcie robienia animacji. Zdradzę Wam taką sekret, tajemnicę, zajawkę, że ten nowy film, który właśnie tutaj jest pokazany na papierze, mam już pierwsze niecałe 30 sekund tej animacji, ale w przeciwieństwie do całkiem nowej baśni nie będzie to odcinkowy film, ale właśnie w całości. Zamierzam go zrobić w 2020 roku z okazji 20 lat tej fabuły. Ale o czym to jest, jeśli jeszcze nie słyszeliście o Największym Skarbie Świata, bo być może nie wiecie. Jest to mój pierwszy komiks, a także pierwsze opowiadania i pierwsze animacje, której bohaterką jest Kinga. Kinga to taka ruda dziewczyna, która potrafi rozmawiać ze zwierzętami i przypadkiem dowiaduje się, że jest legendarną obrończynią świata przed złem. Oczywiście to jest jedna wielka pomyłka, jak potem wynika z opowiadań komiksów, ale na etapie tej pierwszej tutaj animacji, właściwie remake'a mojej animacji, którą możecie zobaczyć na moim kanale z 2013 roku, wychodzi na to, że Kinga dopiero dowiaduje się o swojej o nowej twarzy, nowej takim zagadką. Może zamiast streszczać się już o tym naszym scenariuszu rysunkowym, to powiem kilka ciekawostek związanych z tą fabułą. Pierwszą postacią narysowaną dla tego komiksu, bo mówimy najpierw, że były komiksy, była ta nasza rysica z logo TV ABC Arte, z logo projektu Justy, czyli kanału obecnego na YouTubie. I ona miała być wiewiórką, stąd te charakterystyczne uszy. Potem zaczęłam się interesować azjatycką animacją, gdyż ludzie mówili mi, że to, co ja robię, przypomina mangę i anime. No i została tak jakby manga i anime. Niby, tak? Następnie jest taki bohater jak Pan Szczek, którego też widzieliście na tym rozpiskach. I to jest taki bulldog, który nosi więzienne ubranko. On ma takie ubranko, ponieważ ja kiedyś, zanim zaczęłam rysować te swoje niby mangi, anime, lubiłam oglądać krótkometrażowe filmy belgijskie, animacje, takie jak Łebski Harry, i tam były gangi, kocie gangi. Tutaj jest żart, że jest gang psi. Jest w animacji, a także w komiksach występuje Feniks, który jest opisowo bardzo podobny do Feniksa z fabuły o Harrym Potterze, ale nic z tego. Ja się wcale nie sugerowałam Harrym Potterem, tylko tym, czym najprawdopodobniej sugerowała się również pani Rowling, czyli opisami mitycznego Feniksa, jakie miał Herodot, historyk grecki. Inna sprawa jest z bazyliszkiem, ponieważ to znów nie jest Harry Potter, tylko po prostu nasze legendy warszawskie, gdyż na początku Największy Skarb Świata miał być fabułą, współczesną wersją legend warszawskich, gdzie bazyliszek okazuje się dobry i wychodzą z tego różne ciekawe lub mniej ciekawe historie. Więc tyle ode mnie, jeśli chodzi o fabułę. Myślę, że jeszcze dużo będę o tym opowiadać, więc w tym filmiku chciałam Wam pokazać scenariusz rysunkowy i opowiedzieć troszeczkę o tej fabule. Dziękuję za uwagę, Justa.